Architektura wnętrz i sztuczna inteligencja to 5-odcinkowy kurs wideo pokazujący, jak wykorzystać modele generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia obiektów, modeli i wizualizacji dla architektury wnętrz. Na początku przetestujemy Firefly od Adobe, później przejdziemy do Adobe Photoshop, następnie Adobe Illustrator, a na końcu, bazując na stworzonych konceptach stworzonych przy pomocy AI, przygotujemy wizualizację w Blenderze. Na początek przejdźmy do Firefly w przeglądarce i zacznijmy od tego modelu. Jest to model dostępny jako osobny produkt, a także został wbudowany na przykład do wspomnianego Photoshopa. Aby komunikować się z AI, będziemy używać promptów, czyli tekstów lub poleceń, służących jako wejścia dla modelu językowego. Każde działanie zaczynamy tutaj od wpisania polecenia, a następnie model generuje dla nas odpowiedź. Przykładowym promptem jest ten prompt widoczny tutaj i wynik, jaki powstał po wygenerowaniu, czyli pies z dużym uśmiechem w swetrze. Pamiętajmy, że prompt może być dowolnie długi i złożony, ale im lepiej opiszemy to, co chcemy uzyskać, tym lepsze będą wyniki. Przejdźmy do opcji bezpłatnego przetestowania i tutaj możemy wpisywać nasze polecenia. Zaczniemy od stworzenia konceptu aranżacji wnętrza pokoju dziecięcego w pastelowej palecie. Wpisując możemy używać przecinków, opisywać przedmioty, elementy. Możemy pisać po angielsku lub w innym języku. Nawet jeśli popełnimy jakiś błąd, to zazwyczaj nie ma to jakiegoś większego wpływu na całość, jeśli tylko język jest w stanie domyślić się, o co nam chodziło. Zachęcam do eksperymentowania i szukania swojego sposobu na wpisywanie poleceń. I po wpisaniu klikamy Generuj i czekamy na efekt. Model, z jakiego korzystam, to Firefly Image 2. Jest też dostępny Firefly Image 1, ale skorzystamy z tego nowszego. I zmienimy kilka opcji. Przyda nam się tutaj proporcja 16:9, więc zmienimy. Ustawimy sobie też intensywność wizualną nieco większą. Jeśli chodzi o odcień, to ja zmienię na pastelowy. Oświetlenie zmienię sobie na studyjne. Pozostałe elementy zostawię tak jak początkowo. Przy okazji moglibyśmy sobie też dorzucić tutaj swoje własne zdjęcie i możemy też w ustawieniach zaawansowanych wykluczyć coś tylko w języku angielskim, gdyby na przykład na jakimś tym wynikowym zdjęciu pojawiło się postać, a chcielibyśmy, żeby jej tutaj nie było, można by było właśnie wpisać, żeby usunął tą postać lub usunął dowolny inny obiekt. Ja zostawię te ustawienia w takim wyglądzie i wypuszczę całość ponownie, klikając Generuj. Kliknę ponownie, żeby zobaczyć, jakie będą następne efekty bez żadnych zmian. Być może będą ciekawsze. No i z tych wybierzemy sobie jeden, żeby użyć go w Photoshopie. Możemy albo dalej edytować tutaj, albo ściągnąć sobie taki koncept i otworzyć go
w Adobe Photoshop. Przy okazji mamy też powiadomienie o przejrzystości AI i otworzymy nasz koncept, żeby dalej go edytować już wewnątrz Adobe Photoshop. Tak wygląda nasz koncept uzyskany w samym Firefly i odtworzony w Adobe Photoshop. No i co możemy z nim dalej zdziałać? Przede wszystkim, kiedy otworzymy nasz koncept, pojawia się dodatkowe okno, pasek narzędzi, gdzie możemy w szybki sposób usunąć tło albo zaznaczyć nasz temat. Zobaczmy, jak to działa. Działa to szybko i całkiem nieźle. Model domyśla się, co jest naszym tłem i usiłuje to usunąć. Cofnijmy sobie. Możemy też zaznaczyć nasz motyw przewodni, nasz temat. Mniej więcej domyśla się, że to są te nasze obiekty główne i nie jest to tło. Dodatkowo możemy używać też wszystkich narzędzi dostępnych w Photoshopie i dwa najważniejsze okna, z jakich będziemy korzystać, to narzędzie warstwy, czyli Layers, i narzędzie okno Properties, gdzie będziemy mieć efekty naszych działań z wykorzystaniem AI, więc dobrze, żeby te dwa okna były gdzieś dostępne, tak żebyśmy mogli szybko się pomiędzy nimi przełączać. I może na początku zmieńmy sobie nieco klimat za pomocą krzywych. Nadamy nieco więcej widoczności elementom, tak żeby wyciągnąć je z tła i żeby wygodniej nam się działało, chociażby usuwając coś czy używając stempla. Więc zmieniamy nieco światło i zobaczmy, co moglibyśmy tutaj na początku wykonać. Może na początku usuńmy coś. Powiedzmy, że nie pasuje nam tutaj ta poduszka, więc za pomocą zaznaczenia zaznaczmy sobie całą tą poduszkę. Możemy zaznaczyć dokładnie lub zaznaczyć z jakimś małym zapasem. Ja zaznaczę z zapasem, klikam Generative Fill i wpisuję polecenie, wpisuję to, co chcę uzyskać. Mogę wpisać albo tylko usuń, albo mogę wpisać usuń i dodać to, co ma być usunięte. I ja w tym przypadku wpiszę sobie usuń poduszkę i zobaczymy, jaki będzie efekt. Klikamy na Enterze Generate albo Generuj na klawiszu, na przycisku i czekamy na wyniki. Jak widać, wyniki wyglądają tutaj dość przypadkowo. Niestety ta poduszka nie została usunięta, a zostały dodane jakieś inne poduszki. Jeśli jakiś wynik nas nie zadowala, możemy też skasować zaznaczenie, skasować naszą warstwę stworzoną za pomocą sztucznej inteligencji, zaznaczyć ponownie i przetestować jakieś inne polecenie. Na przykład usuń obiekt. Możemy uznać, że trzeci efekt jest satysfakcjonujący, więc go zostawimy. Wiemy już, jak coś usunąć i na tej samej zasadzie możemy sobie coś dodać. Więc przejdźmy ponownie do naszej warstwy tła i dodajmy może coś na ścianie. Znowu skorzystamy z zaznaczenia,
może z zaznaczenia eliptycznego i na ścianie zaznaczymy obszar, w jakim będziemy chcieli, żeby pojawiło się nasze wygenerowane polecenie. Wpisujemy, w tym przypadku wpiszę polecenie, żeby stworzył się obrazek z bajkowym światem. Dopisuję, że chcę, żeby utrzymany był w pastelowych kolorach, tak żeby pasował do całości. Musimy zmienić polecenie, dlatego że wychodzą inne rzeczy niż to, czego oczekujemy. Testujemy nasze prompty. Możemy tutaj dopisywać, zmieniać w zależności od naszych potrzeb. Możemy wypuścić kilka opcji, tak żeby móc później jeszcze je dalej edytować. No i powiedzmy, że pasuje nam kilka z nich, na przykład ten i te dwa i chcielibyśmy ich gdzieś użyć. Więc w tym przypadku najłatwiej, jeśli chcemy użyć kilku odpowiedzi z jednego zapytania, przejść do warstw i powielić sobie ten prompt. Przy okazji tutaj widzimy, że mamy też usunięcie tej poduszki, więc wszystko to, co chcemy już scalić, zaakceptować, najlepiej jest przenieść sobie bliżej naszego tła i połączyć z tłem, tak żeby nie mieć już opcji edytowania za pomocą AI, czyli nie dodawać kolejnych wariacji, ale żeby scalić już tło. Tylko musimy pamiętać o tym, żeby połączyć odpowiednie elementy ze sobą. Więc cofnę się i połączę uzupełnienie tła, czyli usunięcie tej poduszki z naszym tłem głównym, a tutaj mam 3 odpowiedzi pokazujące ten główny prompt. I powiedzmy, że tutaj zostawię sobie ten największy, a przejdę do kolejnych i zmienię na inne, tak żeby móc skorzystać przynajmniej z tych 3. I w ten sposób uzyskałam 3 elementy. I oczywiście w tym momencie mogę je przemieścić w inne miejsca, pamiętając oczywiście, że tło jest tutaj dopowiedziane dookoła, więc będę musiała za chwilę też to tło usunąć, jeśli będę chciała umieścić taki obiekt w innym miejscu. Dokładnie tak samo będzie w tym przypadku. I ten główny zostawimy sobie tutaj. W związku z tym, że chcemy go zostawić, możemy go zrasteryzować, przenieść sobie zupełnie na dół, połączyć z tłem i na pewno już nam nie zniknie, a te 2 pozostałe możemy edytować dalej. Na początek za pomocą zaznaczenia ustawmy je w takim miejscu, jakie będzie dla nas najlepsze, więc ja może ustawię je tutaj obok siebie. Zaznaczę im po kolei tło i wpiszę polecenie usuń, licząc na to, że to tło ładnie mi się tutaj usunie. Tło usunięte. Zbliżę się. W zasadzie mogłabym jeszcze usunąć tutaj ten element. Zobaczmy też, jak wyglądają wyniki. I tutaj tak samo zaznaczymy sobie dookoła dowolnym zaznaczeniem. Wpiszemy tak samo usuń. No i ponownie udało nam się usunąć tło.
Zaznaczmy sobie wszystkie te elementy, połączmy je. Przejdźmy do zaznaczania, usuńmy to, co jest nam niepotrzebne. Pamiętajmy o tym, że możemy w każdej chwili zaznaczać obiekty, dodawać sobie jakieś inne elementy za pomocą stempla, czy za pomocą łączenia, czy wykorzystując wszystkie dowolne, dostępne narzędzia. Także tutaj korzystamy ze wszystkiego, co jest dostępne w samym Photoshopie. Czasami wygodniej będzie nam korzystać właśnie z opcji AI, a czasami łatwiej będzie nam zaznaczyć jakiś element i usunąć go za pomocą Delete, tak jak tutaj. Więc wszystko zależy od naszych potrzeb. W zasadzie te wizualizacje przygotowujemy głównie po to, żeby później móc modelować i tworzyć wizualizację w 3D, więc nie musimy tutaj też dbać jakoś wyjątkowo o dokładność. Patrzymy na te działania jako na koncept, a nie ostateczną rzecz. Oczywiście za pomocą Ctrl+T możemy też wejść w edycję i dopasować sobie ustawienia obiektów dodanych, tak żeby zwiększyć przestrzeń, ustawić perspektywę, czy wprowadzić dodatkowe edycje potrzebne tutaj. Tak jak już poprzednio możemy też zmienić chociażby światła, krzywę czy kolorystykę w zależności od naszych potrzeb. Także tutaj pełna możliwość edycyjna. Możemy też zmienić jeden obiekt na inny, znowu zaznaczając i wpisując polecenie. No i mamy efekty. W ten sposób możemy stworzyć wiele opcji i zdecydować, co będzie naszą ostateczną lampą. Możemy je przeglądać albo tutaj, albo wewnątrz. Na tym etapie całość zapiszemy. Zapiszemy jako plik PSD i eksportujemy jako plik JPG. Wiemy już, jak edytować ilustrację bądź obrazek z zewnątrz, ale w Photoshopie mamy też opcję działać bez żadnej referencji i w tym celu możemy przejść do File, otworzyć nowy. Wybierzmy sobie 1920 na 1080. Ja tutaj wpiszę prompt 1 i będziemy działać na zupełnie pustym pliku. Tutaj możemy działać albo poprzez zaznaczenia, albo całościowo i zaczniemy sobie właśnie od takiego całościowego tworzenia, więc na całym obszarze zaznaczę zaznaczenie prostokątne i wpiszę pierwszy prompt. Wpiszę dokładnie taki sam jak poprzednio i zobaczymy, co otrzymamy w Photoshopie i na ile inne efekty będą niż w samym Firefly. Tutaj widać, że Photoshop postawił na większą ilość zabawek. Zobaczmy, jak wyglądało to w Firefly. Tutaj mamy większą uwagę skupioną na samą przestrzeń, pokój, okno, więcej światła, a tutaj
zabawki i zbliżenie. I przygotujmy sobie kilka takich wizualizacji, dokładnie na tych samych ustawieniach. Będziemy tylko zmieniać polecenia. Więc znowu zaznaczenie całości. Dopiszę sobie, żeby tutaj był cały pokój. Tutaj pojawiło nam się dziecko, więc moglibyśmy je zaznaczyć i usunąć, żeby nie pokazywał nam ludzi. Tutaj mamy nieco więcej pokoju. Puścimy ponownie. Tu przy okazji mamy przestrzeń, jaką moglibyśmy sobie później uzupełnić, wpisując kolejne polecenia, tak żeby stworzyć tutaj plakaty. Wybierzemy po jednym z najlepszych wyników. Kolejny. Potrzebujemy ich kilka, żeby mieć potem na czym działać. Tutaj dopiszę, że chciałabym uzyskać widoczne ściany. Oczywiście zakładam, że model może się nie dopasować do tego, co chcę uzyskać, ale metodą prób i błędów dojdziemy w końcu do konsensusu. Widać, że zaczyna się tutaj dziać więcej, więc efekty powoli stają się ciekawsze. Może jeszcze jeden. No i tutaj widzimy efekty naszych działań. Im dokładniej wpisujemy, im lepiej zrozumiemy, w jaki sposób tworzyć polecenie, tym lepsze będą efekty. Za chwilę zapiszemy sobie najlepsze wyniki, ale zobaczmy jeszcze, jak możemy stworzyć inny sposób wizualizacji, na przykład tak zwany matboard. I w tym przypadku możemy sobie zaznaczyć na przykład podziały. Za pomocą zaznaczenia i shifta doznaczymy sobie tylko część okienek. No i jeśli chodzi o wyniki, to ten początkowy wyszedł nie do końca tak, jak zaznaczyliśmy podziały, natomiast im dalej, tym efekty są lepsze. I tutaj przy tym ostatnim widać już, że rzeczywiście dostaliśmy wyniki w danych okienkach, także mamy kilka wizualizacji jednocześnie. Puśćmy ponownie. I w ten sposób szybko stworzyliśmy kilka wizualizacji jednocześnie. To możemy sobie usunąć. I mamy tutaj 3 opcje, gdzie mamy kilka ujęć tego samego pokoju. I ostatnie, co przetestujemy, to wygenerujemy sobie izometryczny rzut i tutaj wpiszemy nowy prompt, podkreślając, jaki rzut chcemy uzyskać. Tutaj nie wpiszę żadnych przecinków. Zobaczymy, jaki będzie to miało wpływ na efekt. A tak wyglądają efekty uzyskane dzięki temu poleceniu. Jak widać, będą one przydatne do modelowania 3D, zwłaszcza jeśli będziemy chcieli właśnie wymodelować coś w rzucie izometrycznym. Mamy tutaj ciekawe kompozycje, ciekawe modele. Będzie to wygodna referencja. Całość zapisujemy. Oczywiście możemy też edytować, zmieniać, dodawać, ale na potrzeby szkolenia potrzebujemy tylko wizualizację, więc całość zapisujemy i przejrzymy, jakie efekty udało nam się uzyskać. Oczywiście pamiętamy, że też możemy jeszcze działać z przekształceniami. Możemy sobie zmieniać nasycenie
kolorystykę, wszystko w zależności od potrzeb. W tej lekcji stworzyliśmy kilka opcji wizualizacji konceptów wnętrz pokojów dziecięcych. Każda z tych wizualizacji może posłużyć jako koncept, szkic, punkt wyjścia. Uzyskaliśmy wiele różnych mebli, elementów, dodatków i na podstawie tych chociażby tutaj ciekawych krzeseł czy lamp będziemy mogli później stworzyć wnętrza już w 3D. Przy okazji też mamy szybkie wizualizacje tego, gdzie możemy umieścić światło, gdzie zakomponować jaki obiekt. Mamy też mniej więcej skalę zachowaną, więc są to świetne punkty wyjścia, a bazujemy na naszych zapytaniach zgodnie z naszymi potrzebami. I w tej lekcji nauczyliśmy się, jak stworzyć, edytować i zmieniać nasze własne wizualizacje tworzone z pomocą AI w Photoshopie i bezpośrednio w Firefly.